Hejka, witajcie w najnowszym vlogu po dłuższym czasie na moim kanale. Dzisiaj będzie taka wieczorna, może nie wieczorna rutyna, ale i sobie pogadamy i porozmawiamy o kosmetykach, ale także ogólnie o tym, co się ostatnio działo. Jak zauważyliście, nagrywałam w weekend to, co mogłam, bo byliśmy na wyjeździe. Mój Eliasz miał urodziny i z tego miejsca też chciałabym Wam podziękować za wszystkie życzenia. Naprawdę Eliasz mnóstwo ich dostał i myślę, że po takiej ilości to muszą się spełnić te wszystkie życzenia. Na to liczę. Ale słuchajcie, ja się tak cieszę, że w końcu mam z powrotem moje DJ Osmo. W ogóle martwiłam się strasznie, jak to będzie wyglądało, bo te reklamacje to różnie. Każdy by sobie znalazł coś, żeby tylko nie zwrócić tą rzecz, która się uszkodziła, ale jednak tutaj wszystko dobrze poszło. Moje DJ Osmo nie miało nawet 3 miesięcy, więc naprawdę krótki czas. I po prostu zaczęło szwankować i nie mogłam go dobrze wystabilizować. Za wysoko kręcił, do tego później zaczął szaleć, naprawdę jak oszalał, to myślałam, że zwariuje. Tak się bardzo bałam, że kolejna rzecz z takich elektrycznych rzeczy po prostu mi się rozwali i nie będę miała już czym nagrywać, jak nagrywać, a telefonem widzieliście, ta jakość była straszna. Wiem, nie wiem dlaczego, czy to jest wina programu, w którym montuję, bo oglądam filmy osób, które nagrywają Samsungiem i jakoś to nie wygląda tak strasznie, a u mnie po prostu i są piksele i po prostu ten głos jest taki kiepski. Czy mój telefon, dlatego że jest już starszym modelem, to jest Samsung 22, więc on nie jest jakiś też stary, ale też nie jest najnowszy. I pytanie, czy to jest tego wina, czy po prostu tego programu, w którym montuję. Już kiedyś próbowałam zmienić programy. Ogólnie montowanie na Samsungu w Premiere Pro to jest najgorsze, co może być, bo ciągle się zacina. Po prostu ciągle takie przerwy ma ciągnące się. Do tego nie mogę zwiększyć jakości, bo wtedy to już w ogóle program mi padnie. No, ale nie przedłużając, przepraszam Was, bo się zagaduję teraz, ale tak już dawno do Was nie gadałam. Kolejna rzecz, wiele osób po ostatnim vlogu powiedziała: o Martyna, coś się zmieniło, Twoja twarz lepiej wygląda. Słuchajcie, bo moja twarz wcale się nie zmieniła za dużo. Jest nadal czerwona, ma te swoje plamki, ale tak, pierwsza rzecz. Dużo pomaga oświetlenie. Ostatnio słońce świeciło, więc jak padało na moją twarz, to w ogóle dużo lepiej wyglądało to wszystko. Do tego, jeżeli siedzę przy lampie, w miarę dobrze wygląda. W łazience zmienili nam na okropne światło, dlatego tam wyglądam jak potwór. Nie określając, ale po prostu jakoś tak, nie wiem, i to światło jakieś takie kiepskie tam jest. Do tego wszystkie te wypryski zaczynają wyświetlać się na mojej twarzy. A słuchajcie, druga rzecz, która jest moją nowością, raczej nie nowością, już jest dłuższą nowością, ale często tego nie używałam, to jest ten podkład z Daiso i to jest Drop B. Naprawdę bardzo ładnie na skórze wygląda. Ja oczywiście wszystko nakładam moim pędzelkiem od Wake Make, ale teraz już jest dostępny, widziałam nawet w tym Olive Young od Maybelline, więc widzicie, zaczyna się pokazywać nawet w Maybelline. Naprawdę ładną, cienką warstwę nakłada, dzięki czemu ten makijaż też dłużej wytrzymuje i ładniej, naturalnie wygląda. Więc sobie teraz go nałożę i chciałam Wam pokazać, jaki po prostu daje ten podkład efekt. Oczywiście światło, to, że na przykład mamy ładną pogodę, to też wszystko jednak daje to, że ładniej, lepiej wyglądamy. Pełny makijaż, który sobie zrobiłam na dzisiaj, a jak widzicie,
duża zmiana to nie jest, ale wystarczy trochę makijażu i dobrego światła, a światło moim zdaniem jest jednym z najważniejszych aspektów, jeżeli chodzi o dobry wygląd, czy to na zdjęciach, czy to właśnie w kamerze. Myślę, że ten podkład naprawdę super wygląda. Jeżeli byście mieli opcję dorwania tego podkładu, to polecam. Jeżeli nie, no to słuchajcie, myślę, że dobrym odpowiednikiem byłby może, jak on się nazywa? Ostatnio mówiłam o nim, Espar. Espar jest bardzo fajnym podkładem. Myślę, że ten glow będzie bardziej podobny do tego, które ja mam tutaj od Daiso, ale ten Espar naprawdę mógłby się spisać. Co prawda, z tego co oglądałam strony, bo chciałam zobaczyć, czy on jest na polskim rynku, to jest, ale no koszt to jest około 130 zł, więc to zależy naprawdę ile byście chcieli wydać. No jest to duża różnica, bo to kosztuje około 15 zł, czyli 5000 w Daiso, a naprawdę jest rewelacyjny i ja bardzo go lubię. Dobrze się nosi, cały dzień zostaje jednak na twarzy, nie ma takiego efektu maski. Druga rzecz, fajnie się dokłada. Trzecia rzecz to jest to, że naprawdę na długo na tej twarzy zostaje, że po dniu, kiedy wracam do domu, to jest nadal i nie wygląda jakoś strasznie. Dobra, ruszamy. Pierwsze co, to ja bym chciała posprzątać troszkę mieszkanie. I słuchajcie, tak wygląda też moja twarz w naturalnym świetle. Jeszcze podejdę sobie do okna, żebyście widzieli bardziej. Widzicie? O, teraz moja skóra zaczyna się prześwietlać, czyli skóra wygląda troszeczkę za biało, to światło jest za intensywne i właśnie wszystko, jak wygląda nasz efekt końcowy naszego filmu, zależy od wielu czynników, a jednym z właśnie z najważniejszych jest światło. Jeżeli ustawicie dobrze światło, to ten kolory w ogóle będą dobrze wyglądać, nasza twarz będzie dużo lepiej wyglądać, a jeżeli zrobicie za mocne światło, to wtedy właśnie jest takie prześwietlenie. Jeżeli mieliście kiedyś aparaty analogowe, to właśnie tam było bardzo ważne, żeby uważać na światło, żeby się właśnie nic nie prześwietliło. Jeżeli się prześwietliło, no to mieliśmy na przykład białe zdjęcie. To właśnie tutaj także w filmach ma bardzo ważną rolę i słuchajcie też, jak ustawimy ustawienia w kamerze. Ja na przykład widzę, że tutaj mam na 0, ale czasami na przykład jak wychodzę na zewnątrz, to staram się zmniejszyć exposure. Przez to, żeby właśnie słońce za mocno nie prześwietlało światła, bo czasami naprawdę jak wychodziłam z ciemnego pomieszczenia w jaśniejsze, to od razu był taki biały rozbłysk. To właśnie z powodu tego, że exposure było za duże, za wysokie i po prostu twarz mi prześwietliło. Widzicie, sporo czynników, jeżeli chodzi o nagrywanie. Nowe kamery starają się dostosowywać, ale na przykład widzicie, jak na przykład Samsung, on na przykład ma od samego początku bardzo wysoki exposure, przez co te filmy często wyglądają tak troszkę komicznie, tak nienaturalnie. To właśnie, to jest wina tego, że oni mają tak to podkręcone i najczęściej trzeba to samemu zmniejszać, żeby to tak nieintensywnie wyglądało. No dobra, już chyba się nagadałam za dużo, czemu moja twarz wygląda lepiej, czasami gorzej, czasami widzicie, jak ja pójdę sobie do kuchni, to mam tutaj tak ciemno, że później nie wyglądam za estetycznie. Tak, a tym bardziej, kiedy jestem bez makijażu. Dzisiaj ten makijaż mi naprawdę pomaga wiele. Dobra, a ja jestem już po śniadaniu, bo kamera dzisiaj przyszła troszkę później, więc jestem po śniadaniu. DJ Ozmo rozpakowany, więc jest bałagan, więc posprzątajmy najpierw kuchnię. Jaki jest plan później? Pójdziemy po Eliasza, przygotujemy obiad i porozmawiamy o tym, jak będzie w przyszłości wyglądał mój kanał w najbliższym czasie, bo przez to, że nie miałam kamery, to się wszystko po prostu opóźniło. Fala ciemności przetoczyła się nad nami.
Przeszła tuż obok mnie, chwilowo tłumiąc dźwięki i doznania, po czym powaliła moją przeciwniczkę na ziemię. Już kilka kroków od siebie. Garstek i nie wznosili się obok nas w grzybowym lesie, jak zasnąć, żebyś nie pozwalała im się dotykać. Warknął mi do ucha Asar. Idź. Zacząłem posłusznie iść. Tymczasem on stanął mocno na nogach naprzeciw morza umarłych. Zatrzymałam się. Co ty? Ale Locze, która znalazła się obok mnie, ugryzła mnie mocno w rękę, zmuszając do pójścia za nią. On wie, co robi. Zdawała się mówić. Uciekaj. Skupiła. Słuchajcie, dużo czasu mi nie zostało, ale nie zdążę już więcej nic nie posprzątać, ale za to pokażę Wam, co noszę w torbie, kiedy idę po Eliasza do przedszkola. Oczywiście mamy mój portfel, czasami idziemy razem na zakupy z Eliaszem. Mam mój external charger, powerbanka, jak to zwał, i często go też noszę, bo mi bardzo szybko padają baterie w telefonie. Do tego noszę sunsticky. Ostatnio zakupiłam i dla Eliasza, i dla siebie. Tutaj mamy sunstick dziecięcy z Roundlab. Roundlab od jakiegoś czasu ma także część dziecięcą, ale niestety dostępna jest tylko i wyłącznie przez internet. Druga to jest Abib Airy Sunstick. Kupiłam go już chwilę wcześniej, ale no, nie pokazałam Wam, bo nie miałam DJ Osmo, więc nie miałam jak Wam nagrać. Kolejna rzecz, którą zakupiłam wczoraj, to mam nową butelkę w kolorze Butter Yellow, ale to nie chodzi o to, że chciałam taką, tylko to był jedyny taki kolor przystępny, który w miarę się nie rzucał za bardzo i była to taka buteleczka bardziej podręczna. Kolejne to mam oczywiście błyszczyk także z Daiso, Small Molecule Collagen. Jest on lekko różowy, powiększający usta, bardzo fajnie wygląda. Dzisiaj go mam, więc idzie do mojej torby. Zakupiłam w Polsce nowe okulary. Mam okulary z handem za 12 zł na promocji, więc bardzo są fajne, dobrze u mnie w miarę leżą, więc są i je bardzo lubię. Do czyszczenia czy telefonu DJ Osmo zawsze musi być w torebce. I oczywiście ostatnio, z czego się nie ruszam, to mam mój tablet, gdzie czytam e-booki albo je słucham audiobooki. I też mam oczywiście DJ Osmo, którą nagrywam, więc mamy tutaj tylko opakowanie, które także muszę zapakować. Słuchajcie, miałam dzisiaj coś ładniejszego ubranego rano, ale wyszła ładna pogoda, więc będziemy pewnie się z Eliaszem bawili na placu zabaw. Więc przebrałam na krótkie spodenki i buty do śmigania. I ostatnio była bardzo brzydka pogoda, chyba w weekend, w niedzielę przez chwilę się rozjaśniło, dlatego byliśmy też na spacerze, ale ogólnie codziennie pada deszcz. Jeden plus tego deszczu był taki, że naprawdę nie było tak ciepło. I słuchajcie, przez weekend nie używaliśmy w ogóle klimatyzacji, była wyłączona. Ostatnio jak zaczęło padać, to wilgotność wzrosła do 100%, więc musieliśmy ją włączyć na osuszanie, tą opcję osuszania, więc teraz chwilę działała i znowu wróciło słoneczko. Co prawda plusem jest to, że mamy witaminę D, minusem to, że te temperatury ponownie zrobiły się nieznośne, więc znowu będą okna pozamykane i włączona klimatyzacja w mieszkaniach. Smutek, a zarazem no tak bywa, lato, więc czego się dziwić, czekamy. To musiałam przerwać rozmowę, dlatego że spotkałam pana, który stwierdził, że jeżeli tu się nic nie dzieje, że nie ma żadnych budynków, to może zatrzymać swoją taksówkę i skorzystać z miejsca na swoją potrzebę. Jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi, przy ludziach, tak bez gadania, czemu by nie, zrobię sobie to nieco.
Więc nic się po prostu nie zmieniło, jakie było brudno tam, bo ludzie nadal zostawiają swoje śmieci, załatwiają swoje potrzeby. To tak było. Dzisiaj rano jeździła trochę na chwilę kopareczka, ale już skończyła, więc tak jak mówię, nic się nie dzieje w tym miejscu. Gdzie idziesz? Razem z Eliaszem idziemy do GS25, dlatego że ostatnio słyszałam, że są bardzo popularne tam lody i chciałabym je wypróbować. Pokażę Wam, jak wyglądają, jak dojdziemy i jeżeli w ogóle będą w GS25. Liczę na to, dlatego że zrobiły się bardzo popularne i mogą zniknąć bardzo szybko, ale wydają się naprawdę smaczne, nietypowe, więc może Was zainteresuje test smaku takich lodów. GS od nas jest kawałek drogi, więc musimy podejść. Tutaj mamy tylko 7-Eleven, który jest tutaj. I strasznie dużo zawsze samochodów jeździ w tych uliczkach. Ostatnio też wyremontowali nam tą uliczkę z przodu, bo jest taka kolorowa i do tego śmiesznie tną ją jakąś specjalną maszyną, dzięki czemu jest w taką krateczkę, jakby to był chodnik, a tak naprawdę jest pocięty normalnie asfalt w taki nietypowy sposób. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda z bliska. O, widzicie? Właśnie tak ta dróżka wygląda. Tak bardzo nietypowo. I to jest po prostu pocięty asfalt. A tutaj jest nie pocięty, a narysowana taka kosteczka. Ale i tak wszyscy parkują i zostawiają swoje wszystkie rzeczy na poboku, więc ten chodnik to tak działa, bo działa. O! Ale za to coś nowego otworzyli. Otworzyli Max Burrito. Może raz się wybierzemy z mężem. Uważaj! O, jak widzicie, GS25 i chodźmy zobaczyć. Chodź! O, słuchajcie, są te lody i mówię o tym Frozen Lemon Sorbet, mango takiego typu i lemon takiego typu. Nowinek to nam ściągnęli tą płatę przeprowadzkową i zostawili w taki sposób. Nie wiem, czy znowu będą to montować, kiedy zrobi się okropnie ciepło, czy nie. A może tak zostanie. Jesteśmy już w mieszkaniu. Lody spróbujemy później, kiedy zjemy sobie shabu shabu, to wtedy przetestujemy smaki lodów, a do tego czasu właśnie chciałabym przygotować produkty na nasze shabu shabu, czyli na takie mięsko maczane w zupie, sosie, jak to zwał, bardziej w takim może bulionie, w bulionie. I może na szybko powiem Wam, jakie warzywa do takiego shabu shabu można użyć, bo to zależy od Was, jakie lubicie, to tak naprawdę możecie użyć. I mamy tutaj różne rodzaje grzybów. Ja mam pieczarki, mam też onoki, mam grzyby, których nie pamiętam nazwy, ale to są takie duże. I do tego jeszcze są grzyby shiitake. Mam kiełki fasoli mung, które bardzo lubię i przepysznie smakują, więc to jest taki też must have, żeby mieć dobre shabu shabu według mnie. I mamy też pak choi. Do tego można użyć na przykład cienko pokrojone paseczki marchewki. Ja uwielbiam te cienko pokrojone paseczki marchewki i dzisiaj to zrobię. Mam cukinię, więc może dorzucę cukinię. Można też dorzucić chobak, czyli koreańską dynię, której ja niestety nie mam. Myślałam, żeby przez chwilę pójść po nią, ale chyba użyję wtedy tą cukinię, którą mam. Tak to chyba wszystkie produkty powinnam mieć, więc zacznę kroić, ułożę w miseczkach, żeby już sobie czekało na przyjazd mojego męża.
wieczora mamy w Korei. Niestety mój mąż dzisiaj na obiad nie będzie. Okazało się, że ma chłysik i niestety w tej sytuacji nic nie mogę zrobić, bo już odmówił nieraz, więc tym razem musi iść. Bardzo nie lubię tej tradycji, nie wiem co to się tam nazywa, ale po prostu to jest taka rzecz, która po prostu nigdy nie zrozumiem. Nie chcę tego rozumieć i nie będę takich rzeczy akceptowała, ale właśnie tak jest, mieszkając w Korei, że czasami dostaje się informacje chwilę przed usiąściem razem do stołu, do posiłku, że Twojego męża może nie być. No, tak, więc będziemy sami jeść shabu shabu. Szkoda, bo to jest taka spora rodzina, raczej atmosfera do jedzenia, więc a szkoda, bo to jest raczej taka rodzinna rzecz, gdzie właśnie fajnie jak jest więcej osób, można razem siedzieć, porozmawiać i razem spędzić ten czas, no ale jak widzicie, mój mąż nie może dzisiaj z nami być. Później też zjem sobie sama lody. Chyba z Eliaszem zjemy razem lody, o, tak. I całą razem jemy. No, i shabu shabu też razem zjemy, tak. Kurczaka. Co? Tak. Mama! Zrobiłam też sobie coś do picia. Mamy tutaj oczywiście moją herbatę i z kostkami lodu, żeby mieć taki zimny napój. Mamy tutaj dwa rodzaje lodów. Wiem, są jeszcze brzoskwiniowe i wiem, że ostatnio Viola w swoim filmie pokazywała, moja siostra mnie o tym uświadomiła. Kiedy jedliśmy dzisiaj shabu shabu i mieliśmy wideo rozmowę, że Viola też je testowała, ale co? Spróbujmy tak, że niech ja też spróbuję, jak one smakują. Mam cytrynowe i mango. U nas nie było właśnie tych brzoskwiniowych, które wyglądały jak taka pupeczka. Tak śmiesznie naprawdę wyglądały. I wyciągnijmy najpierw może mango. Niestety, no tak jak mówię, mojego męża nie ma, więc muszę próbować sama. I przy okazji właśnie testowania powiem Wam, jak będzie wyglądał kanał na ten czas. One są bardziej takie ciągutki, ciągną się lekko, mają zapach mango. Tu u góry jest czekolada, która jest taka miękka, ona nie jest chrupka, jest mięciutka, a w środku jest właśnie taki lód, który lekko się ciągnie. Nie wiem jak to powiedzieć, ale jest taki bardzo mięciutki, bardzo szybko się topi i tak jakby czuć smak tej czekolady, ale nie tylko, bo mango też. Ja widziałam to wszystko na innym portalu z krótszymi filmami i tam dziewczyny, jak myślałam na początku, jak one to testują, to po prostu pomyślałam, że to jest taki fajny zmrożony owoc, a to jest zwykły po prostu lód, który ma smak mango. Nie jest może to jakieś super rewelacyjne, a smakuje nieźle. Raczej nie zostanę fanką, wolę na przykład lody sorbetowe albo najbardziej to uwielbiam lody takie jakbyśmy powiedzieli polskie, no to wtedy kaktusa. Jestem ogromną fanką kaktusów. To sobie na chwilę spakujmy i przetestujmy te cytrynowe. Cytrynowe powinny mi lepiej smakować, bo ja uwielbiam ogólnie takie właśnie bardziej cytrusowe smaki. Uwielbiam takie bardziej właśnie kwaskowate smaki niż na przykład słodkie. Piękna cytrynka. Pasuje do moich paznokci, słuchajcie. Mam butelkę w kolorze moich paznokci i teraz jeszcze będę jadła loda w kolorze moich paznokci. Daje troszkę tak popalić taką kwasowością. I z tego co kojarzę, Koreańczykom może nie zasmakować taki kwaskowaty owoc. Dużo lepiej mi smakuje. Naprawdę.
chciałam zobaczyć, co daje tą kwaskowatość, to ta czekolada, ona nie ma kwaskowatego posmaku, ale za to w środku, ten taki typowy lód, który jest takim fajnym, mięciutkim lodem, to one są już takie mocno kwaskowate. Dobra. I pozostając w temacie, jak to będzie teraz wyglądało u nas na kanale, to słuchajcie, ja muszę się trochę wziąć do roboty. Mam parę takich niespodziewanych filmów, których u mnie jeszcze nigdy nie widzieliście, ale chciałabym je wdrążyć u mnie na kanale. Nie miałam ostatnio czasu, plus byłam po prostu w Polsce, a w Polsce takich filmów nie mogłam nagrać. Po pierwsze, muszę się do nich przygotować i też one właśnie wymagają trochę czasu. Na pewno wrócą filmy typowo kosmetyczne, takie pogadanki na temat kosmetyków, moje denka, moje ulubieńcy, może będą jeszcze takie, wiecie, rozmowy typowo o kosmetykach, co takiego nowego w świecie kosmetyków, takie a la Bory Beauty, ale na moim kanale. Chciałabym to wprowadzić, bo wiem, że przyda się taka rozmowa na ten temat tutaj na polskim YouTubie. Jeszcze nie ma tak dużo tego kontentu takiego, więc pomyślałam, że właśnie w tym kierunku tak, żebym chciała pójść na moim kanale. O tym, jaki mam pomysł jeszcze jeden, to właśnie nie chciałabym w nim zdradzać. Wiem, że czekacie na Q&A z moim mężem. Jak już zauważyliście, moja kamera nie działała, więc nie mogłam nagrać tego filmu w żaden sposób, więc prawdopodobnie w ten weekend już nagram z mężem i wtedy w najbliższy czwartek wypuszczę ten film. Mam nadzieję, że mi się uda. Wszystkie pytania zebrane muszę podesłać je mężowi. On musi sobie przeczytać, przemyśleć swoje odpowiedzi. On tak lubi po prostu się lepiej troszeczkę przygotować do filmu, niż miałby odpowiadać tak po prostu z bomby. I jeszcze jedna sprawa. Mango musiało polecieć do lodówki, bo dzisiaj nie zjem dwóch. Wystarczy mi to cytrynowe, naprawdę pyszne są, jak dla mnie. To słuchajcie, jeżeli chodzi o taki content typowo podróżniczy po Korei, na pewno w najbliższym czasie także powróci na kanał, więc jeżeli jesteście nadal zainteresowani właśnie polecajkami, co zobaczyć, gdzie pojechać, co robić w trakcie Waszej podróży po Busanie, ale nie tylko, bo rozwinę ten temat nie tylko na temat Busanu, ale też na innych miejsc w Korei, więc mam nadzieję, że taki content Wam się także spodoba. Jeżeli macie jakieś propozycje, coś, co by Was zainteresowało, zaciekawiło w moim kanale, to czekam na Wasze propozycje. Ja z chęcią je rozpatrzę, zobaczę, co Was najbardziej interesuje, jakie filmy, co byście chcieli zobaczyć i jaki content najbardziej widzielibyście na moim kanale. A tak, ja będę kończyła swojego loda, wypiję ten tutaj napój i pójdę montować ten film, bo widzę, że już czas leci, a jutro on wychodzi, więc muszę się trochę pośpieszyć. Tak, dobra, dziękuję Wam bardzo, zapraszam Was do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Dziękuję Wam bardzo za towarzystwo, pa!